Cześć siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft na moim kanale. To, jak widzicie, jest bardzo stara, zarośnięta i niesamowicie brzydka dżunglowa świątynia w Minecraft. I dzisiaj zrobimy z niej takie oto cudo, naprawdę wypasioną, dużą świątynię, którą zbudujemy z bazy właśnie tej starej świątyni, także przeróbek będziecie trochę mieli, ale jeżeli chodzi o bazę, macie ją już gotową w Minecraft. A to wszystko oczywiście na waszą prośbę. Teraz wyświetlają wam się wszystkie materiały, które będą potrzebne do zbudowania tego projektu. Część z tych materiałów ze spokojem odzyskacie ze świątyni. Dobra widzowie, ja sobie przeniosłem tamtą strukturę tutaj i teraz wam pokażę, jak to wszystko przerobić, żeby to miało ręce i nogi. Drodzy państwo, sprawa jest na początku bardzo prosta. Tu mamy przód tej świątyni, jak widzicie, tu mam dosłownie całą tą świątynię. Tak ona wygląda, cała ta struktura, jeżeli jeszcze nie widzieliście. To sobie później usuniemy całkowicie, bo z tego nie będę tutaj nic robił, a wolę to usunąć i zacząć od nowa. Jednakże tą skrzynkę zostawiamy. I teraz na początku oczywiście musimy dodać sobie schody. I pamiętajcie tylko proszę, żeby może lepiej poczekać, aż ja zbuduję całość, bo ja tu będę dużo zmieniał w trakcie. I żebyście się nie denerwowali, to wydaje mi się, że lepiej będzie, jak pierw sobie obejrzycie ten odcinek, podbijecie go sobie, zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i tak dalej, a później będziecie budowali razem ze mną. Czemu do mnie cały czas coś strzela? Coś mi się tam zawiesiło, albo jakiś potworek mi się tam zrespił. Halo? Tu mi ktoś łazi? Ty mi tu łazisz! Co ty robisz w ogóle w moim ogródku? A pójdziesz won, diable. Wracając. Na początek tutaj możemy sobie zrobić coś takiego, że w ten sposób, oczywiście będziemy to zmieniali widzowie, ale to jest tak wiecie, przechodzimy od ogółu do szczegółu, nie? Czyli na początku robimy sobie tutaj, wydaje mi się, że coś takiego, będziemy to zaraz mocno zmieniać, bo tutaj na pewno będzie tak, że tu będziemy robili w ten sposób, tu będziemy robili w ten sposób, tu natomiast będziemy robili w ten sposób i tutaj również będziemy robili w ten sposób, bo widzicie, że to będzie tak w taki sposób odwrócone. Następnie na pewno zrobimy sobie tutaj kolejne słupki w taki oto sposób. Tutaj bym dodał sobie na przykład to i to. Ok. Tu musimy sobie wstawić netherrack, jeżeli chodzi o takie, wiecie, pochodnie. Zawoskowaną klapę, tą już taką z lekką rdzą, bym powiedział, sobie możemy tutaj dostawić. Z nią się nie będziemy rozstawać z uwagi na to, że zaraz będzie nam potrzebna, a podpalimy sobie to już później. Teraz jak to już mamy, no to tak o, tu dostawiamy sobie jeszcze po jednym, żeby zakryć tę dziurę do końca. Tu możemy sobie zrobić w ten sposób, tutaj zaokrąglić to, ciach, a tutaj robimy już sobie po prostu taki zwykły, o. Cyk, coś takiego, bo tutaj będą stały nasze posągi i nasze posągi będą stały na czymś takim, ale do posągów przejdziemy, myślę, że pod koniec tego, jak będziemy robili podstawę, bo na chwilę obecną robimy podstawę i na tym się skupmy. Z drugiej strony, słuchajcie, będziemy robili identycznie to samo, więc musimy się tutaj ładnie, pięknie przebić na drugą stronę, żeby to wszystko sobie zrobić. Tam chyba, jeżeli się nie mylę, mamy na 4, bo to będzie symetryczne, tak? Raz, dwa, 3, 4. W zasadzie może nawet zrobię to po prostu komendą, wiecie co? Bo to dosłownie robimy to samo, więc nie szkoda waszego czasu. Ok, mam to skopiowane. Teraz robię tutaj raz, dwa, 3 odstępu, 4 staje tutaj. Paste. Dobra. I mam to przeniesione na drugą stronę. Jak coś, ja użyłem Word Edita. To jest taka modyfikacja do Minecrafta. No i dobra, i mam to przeniesione na drugą stronę i możemy sobie tak naprawdę pójść dalej, jeżeli chodzi o tą podstawę, ponieważ tu robimy raz, dwa, 3 i później robimy taki jeden odstępu, czyli to mamy raz, dwa, 3, 4, tak? 4, raz, 2, 3, 4. Tak, wszystko nam się zgadza, tu mamy 4 odstępu i tu dajemy sobie co drugi w taki sposób aż dotąd i później tutaj znowu robimy raz, dwa, 3. Z tej strony pokażę raz jeszcze. Tu robimy raz, dwa, 3, później robimy jeden odstępu, w prawo raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do tego narożnika i znowu robimy sobie 3. I teraz tu szukamy sobie środka. Znaleźliśmy środek. On będzie tutaj, w tym miejscu. Teraz tak naprawdę robimy raz, 2, 3, raz, 2, 3, ciach, ciach, ciach. I tutaj tak samo ciach, ciach, ciach.
takie oto źródełko z jednej i z drugiej tak samo. Szukamy środka, mamy tutaj środek, wchodzimy, 2 odstępu, pach, raz, dwa, tu mamy łącznie 5 i tutaj sobie już budujemy takie właśnie oczko, bym powiedział. No i tu na środku możemy sobie gdzieś, powiedzmy, na 2 czy na 3. Bym powiedział, że 3 odstępu i tutaj możemy sobie zrobić coś takiego, że wstawimy sobie schodek tam i z tej strony tak samo zrobimy, czyli tutaj sobie 1, 2, 3, na 4 rozwalamy, o widzicie, tu wstawiamy sobie schodek, bierzemy sobie wodę, wylewamy i tu już mamy jedno źródełko i tu mamy tak samo drugie źródełko. To oczywiście możemy sobie skustomizować jeszcze, pododawać jakieś tam właśnie tego typu rzeczy, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej. Możemy sobie, o tutaj na przykład dodać jeszcze coś takiego. Wiecie, taka lekka teksturka, bym powiedział, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Tym teksturowaniem będziemy się też zajmowali, bo tu będzie, widzicie, ona cała jest poteksturowana, ta świątynia, jakby już bazowo, więc to wymaga od nas tego, że my też będziemy, chcąc nie chcąc, musieli sobie to trochę poteksturować. No i dobra, i to na razie możemy sobie już tak zostawić i przejść do tych filarów. I teraz tak oto podnosimy wszystko o 3, czyli 1, 2, 3, 1, 2, 3 i sobie na początku tak to podnosimy. Zaraz będziemy to edytować, albo wiecie może co, od razu będę to edytował, od razu będę to teksturował. Teksturę wymyśliłem, że będziemy robili w taki sposób, że będziemy robili taką przeplatankę. Widzicie, to nawet całkiem w porządku wygląda, tylko sobie przestawię te elementy, żeby mi się łatwiej przeklikiwało. I tutaj robimy tak, no to tu będziemy mieli wiadomo 2, tu 1, tu będziemy mieli 2, tu 1, tu będziemy mieli 2, tu 1 i tu będziemy mieli 2. Tu będziemy mieli 1. Niepotrzebnie to zniszczyłem. Tu będziemy mieli 2 i tu będziemy mieli 1. I teraz resztę możemy sobie ładnie, pięknie pododawać. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie tu jeszcze jakoś to inaczej urozmaicić. Ja to zrobiłem w taki sposób, bo wyglądało to według mnie w miarę spoko. I skoro tam zaczynaliśmy od 2, to tu możemy zacząć na przykład od 1, żeby było troszeczkę na odwrót, nie? Czyli tu robimy po prostu na odwrót w stosunku do drugiej strony. Tutaj co drugi będzie tak, ok, a reszta będzie na 2, dobra. Coś takiego, taką przeplatankę ja sobie tutaj robię, żeby to było poteksturowane i jakoś wyglądało. I teraz pozostaje mi tutaj pododawać te ostatnie elementy, żeby to spoczko wyglądało. Ok. Dobrze, mam to zrobione. I teraz tak, biorę sobie te schodki w taki sposób. Tu nie kombinowałem, nie robiłem żadnych zaokrągleń. Będzie po prostu taki kanciak i taki kanciak po prostu sobie przeciągamy tutaj przez całą naszą świątynię tak naprawdę. Będziemy to ciągnęli, drodzy widzowie, aż dotąd w ten sposób. Ok, z tej strony też tak mamy. Tak, też mamy tutaj dociągnięte do końca i tutaj tak samo przeciągamy sobie. W ogóle nawet możecie, wiecie co, jeżeli chcecie sobie ułatwić, to możecie sobie tutaj zrobić coś takiego i ja to zrobię, żeby mi się szybciej po prostu budowało, żeby wam pokazywać. I tutaj robimy sobie coś takiego i tam tego wewnątrz nie musicie teksturować, no bo to mało kto będzie zaglądał, wiadomo, nie? I teraz będę potrzebował, zaraz przejdziemy do teksturowania tego, ale musimy zbudować kolejne elementy, czyli tak o. Tu będziemy mieli warstwę z półpłytek, a tu będziemy mieli warstwę z cobblestone'a ponownie. I ja tego cobblestone'a tutaj powiem wam szczerze, że już nie teksturowałem. Uznałem, że to jest takie, wiecie, miejsce nasłonecznione, więc tutaj ten mech, tak na logikę, nie powinien móc się za bardzo rozwinąć, w związku z czym zostawiłem to w taki sposób bez teksturowania, tylko nie jestem w tym konsekwentny z uwagi na to, że na przykład tutaj zrobiłem mech, tutaj w tych miejscach, bo sobie to teksturowałem tak naprawdę, czyli tutaj dodawałem sobie gdzieś tam, wiecie, tu na przykład troszeczkę, tu troszkę, tu troszkę. Starajcie się tylko, żeby ten mech nie był w taki sposób, że jedno nad drugim, nie? Jak wam się zdarzy, spoko, ja to robię na ślepo i te materiały, które wam pokazywałem na początku odcinka, to one są dokładnie z tego budynku, który tu na odcinku budujemy, więc jeżeli będziecie robili 1 do 1 tak samo, jak ja teraz tutaj robię, to na pewno tych materiałów wam starczy
i powinno być wszystko ok. Ale jeżeli robicie jakoś troszeczkę inaczej, to spodziewajcie się, że może to wyjść Wam trochę w inny sposób i to też jest spoko, bo będziecie mieli swoją unikalną świątynię, a nie identyczną jak zrobiłem ja. I moim zdaniem to jest lepsze. Na pewno lepiej się uczycie mieć takiego wyczucia, bo sami zobaczycie, czy czegoś jest za dużo, za mało i sami będziecie decydowali, czy chcecie tego więcej, czy mniej. Więc to już tak naprawdę zostawiam w 100% Wam. I teraz tak naprawdę zostało nam jeszcze tutaj położyć, żeby mieć ten parter, bym powiedział, skończony. No to tu sobie dostawiamy nic innego jak półpłytki, no i je też sobie w jakiś tam sposób możemy doteksturować. Tutaj bez filozofii. Bez filozofii, nie dodawałem żadnych tam stone'owych ani nic, skupiłem się tylko i wyłącznie na różnicach między cobblestone'em a mossy cobblestone'em, czyli tym zamchowym, nie zamszonym, zamchowym, żeby to się wpisywało w cały projekt, żeby to było po prostu spójne, bo tu jednak mamy więcej przewagę tutaj tych elementów mchu. Prawda? A, i tutaj jeszcze, oczywiście od wewnątrz, należałoby wstawić 2 torcze. Ja je wstawiłem tak, że tutaj wstawiłem jeden, a tutaj wstawiłem sobie drugi w taki sposób. Oczywiście możecie to zrobić też niżej i to też będzie spoko, jakby nie ma problemu i to fajnie nam oświetla. A tutaj widzicie, mamy coś takiego. Możecie tu zrobić schody, ale ja zrobiłem w ten sposób, żeby mi się po prostu łatwiej budowało i tak to zostawię. I tyle, nie? Dobra. I to mamy tak naprawdę tutaj zrobione. Musimy oczywiście jeszcze poteksturować troszeczkę schody. I teraz tak, ja na początku poteksturuję sobie schody. Tutaj dużo tego nie będzie, bo tutaj widzicie, tych schodów nie ma aż z kolei tak dużo, żeby to wszystko jakoś gwałtownie teksturować i zmieniać. Natomiast tutaj, jeżeli, albo w sumie nie, jeszcze tu mamy schody, no tak, zapomniałem. No to tu możemy sobie tak, ja tak sobie dodawałem sobie tak mniej więcej, żeby po 4 z każdego było, nie? Czyli tutaj na przykład mam 4, tutaj dam sobie tak i tak, no i został mi jeszcze ten schodek stone'owy i ten stone'owy dałbym tu, może tu, tylko tu z kolei mi się tak, wiecie, to łączy, więc wolałbym mieć to troszeczkę na odwrót i tutaj sobie zrobię może w ten sposób, a tu dostawię z powrotem ten, żeby to, wiecie, nie było tak w jednej linii, że jest kilka, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Tu mamy tu i mamy raz, 2, 3 i tu jeszcze 4 by się jakiś przydał, no to dajmy go z kolei tutaj i widzicie, mamy to już fajnie poteksturowane. I z tej strony tak samo, raz, 2, 3, 4, dobra, 4 już mamy, więc możemy sobie tutaj od razu to rozpykać w taki sposób, żeby to nie było spójne. Teraz możemy sobie zrobić raz, 2, 3 i 4. Pyk, 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 pyk. I z tą nadamy sobie raz, no może być tutaj 2, 3 i 4 damy, co tutaj chyba damy, nie? Dobra, i mamy coś takiego, jest to w miarę poteksturowane. Dobrze, dalej mamy oczywiście możliwość, nawet potrzebę, ja miałem poteksturowania tego, czyli tutaj dałem sobie jakiś tam, wiecie, popękany stone brick, żeby to lepiej wyglądało i tak sobie to zostawiłem tak naprawdę, drodzy widzowie. Tu już nic nie kombinowałem więcej. Teraz by trzeba było zbudować nasze... A, jeszcze z tej strony, przepraszam, z tej strony, dobrze, to ja sobie to też poteksturuję, żeby to wyglądało. I teraz trzeba by było zrobić naszych rycerzy, którzy będą, znaczy... No tak, to można powiedzieć, że to są rycerze, którzy będą pilnowali wejścia do naszych świątyń. I teraz co będziemy do tego potrzebowali? Żeby zrobić naszych strażników, to ja zrobiłem to w ten sposób, że tutaj jak widzicie, jak postawimy sobie tego ziutka, to on jest w prawo. A jak postawimy go tutaj, to on też jest w prawo. I ja nie wiem, czy to jest jakiś minecraftowy błąd, czy jak. Tak zakładam, że tak rzeczywiście jest. Więc ja sobie to zrobiłem w taki sposób, że sobie go skopiowałem. Copy, rotate o 90. W sensie obróciłem sobie go o 90 i sobie go wkleiłem w taki sposób, żeby on mi tutaj przodem stał. W nowszych wersjach Minecrafta raczej będziecie mogli to bez problemu zrobić, ale w starszych, takich jak ja, czyli 1.21, to on staje w prawo i trzeba go po prostu sobie okręcić.
I teraz jak już to mamy, to musimy wpisać rotate 180. Mam nadzieję, że to... Bo po prostu sobie go jeszcze raz skopiuję. Po prostu sobie go jeszcze raz skopiuję. Żeby to wyglądało git. Dobra. I teraz sobie zrobię rotate o 180. I sobie go z kurkowańca wkleję również tutaj, żeby już był gotowy. Dobra, tu wklejony. To jest, od razu wam zaznaczam, że on jest zawoskowany, nie? Robimy coś takiego i teraz tutaj dokładamy mu skubańcowi jedną tarczę i drugą tarczę. To są jego tarcze, no i z drugiej strony robimy identycznie tak samo, czyli tutaj od wewnętrznej strony wstawiamy mu... Nie. Tarczę. Coś takiego. Super. Teraz tak o, tutaj dajemy sobie dispensery. Do dispensera wkładamy sobie oczywiście nic innego jak statyw. I teraz sobie ten statyw wypluwamy w taki sposób, żeby on tutaj nam stał. I pewnie już wiecie, do czego będę zmierzał, ale z drugiej strony oczywiście robimy identycznie tak samo. Czyli dostawiamy sobie tutaj pyk jeden, tutaj pyk drugi. Dodaję sobie przycisk, wypluwam sobie ten statyw. Tutaj też sobie wypływam ten statyw, zamykam sobie tarczę, jest ok. I teraz tak naprawdę musimy jeszcze zrobić mu włócznię. Ja tą włócznię zrobiłem w taki sposób, że 2 do góry, elegancko. Teraz tutaj mogę dać w ten sposób. No i ostatnią rzeczą, czyli będzie nam potrzebny, nie wiem, jeden bloczek tutaj od góry i wstawiamy mu już samą tą włócznię. To wszystko jest oczywiście zawoskowane, żeby mi się nie zmieniało, nie utleniało mi się bardziej. Zrobiłem to w taki, a nie inny sposób. Dobra, i teraz tu daję sobie zamknij się. Coś takiego i tutaj ponownie daję sobie pyk włócznie. I to już naprawdę zaczyna spoko wyglądać, a jeszcze jak dodamy zbroję, to będzie po prostu sztos. Czyli tu tak samo. 2 od dołu pyk, tutaj dostawiamy sobie cyk, pyk i mamy włócznię naszego centuriona lub innego tam strażnika świątyni. Pyk, elegancko. I teraz tak naprawdę musimy się zastanowić, jaką zbroję mu dać. Ja dałem mu nederytową bez hełmu. Wy możecie oczywiście dać mu inną, ale popatrzcie jak to wygląda. No sztos. A to jeszcze nie koniec, bo to dopiero... Nie ruszaj się! Dobra. Daliśmy mu jedną zbroję i tutaj również daję mu zbrojkę, żeby to spoko wyglądało. Ponownie daję mu zbrojkę, żeby to spoko wyglądało. I teraz będziemy potrzebowali jeszcze, wiecie co? Tylko muszę sobie to znaleźć. O właśnie, Wrapped Fence Gate. To będzie to z biomu Endermanów, drodzy widzowie, wiecie? Będzie trzeba zrobić. O, w taki sposób, widzicie? Tutaj robimy sobie pyk, pyk. I on ma teraz taki jakby miał pióropusz, nie? Widzicie o co chodzi? No kozacko to wygląda. Słuchaj, możecie mu dać czerwony, jaki tam chcecie. To już z czego to sobie zrobicie? Ja to daję tak, żeby mi to pasowało do tego, że oni tu rzeczywiście są tam, wiecie, zardzewiali i tak dalej. I nasi centurioni są gotowi. I teraz tak naprawdę będę potrzebował tylko zapalniczki, żeby podpalić nasze pochodnie. I tak naprawdę jeżeli chodzi o parter, to mamy to elegancko już zrobione. To wejście do naszej świątyni mamy już skończone i możemy przejść do pierwszego piętra. Dobrze widzowie. I mamy możemy zacząć budować nasze piętro. Na początku, tak jak mówiłem, ja muszę się tego wszystkiego pozbyć, czyli wywalam sobie to całkowicie, bo to mi będzie przeszkadzało w budowie dalszego etapu. I teraz tak, na samym początku musimy sobie dokończyć wejście. Ponieważ to nie będzie takie normalne wejście, w sensie będzie i nie będzie, nie? Jakby możemy dodać coś takiego. Spoko, tu dodajemy tak, tu dodajemy na odwrót w takim razie. I tutaj wiecie co, ja może zrobię tak, tak, a tutaj damy popękany. Mi się wydaje, że tak będzie lepiej, co? Tu damy zamchowy, a tu damy zwykły. No to w takim razie tu damy zamchowy, a tu damy stone'a. Coś takiego. Teraz tutaj damy zamchową, a tutaj damy zwykłą. Tu damy 2T, a tu damy 2T. Coś takiego mamy, nie? To jest takie nasze wejście i z drugiej strony robimy identycznie tak samo. Czyli tutaj dajemy sobie raz, tutaj damy
pyk, a tutaj damy pyk. Tutaj damy na odwrót, czyli damy to i damy kobla. Z tej strony możemy dać ponownie to, a tutaj zamchowy. Tutaj możemy dać zamchowy z cegieł, a tutaj dać sobie taki o zwykły. Teraz dodajemy sobie tutaj półpłytkę, ciach, tutaj dajemy dwie półpłytki i tu dajemy ciach, coś takiego. I tu mamy takie, wiecie, tą bramę naszą zrobioną. Ale to nie koniec, ponieważ z tej strony musimy sobie podnieść to adekwatnie tutaj na tą wysokość, nie? I to oczywiście możecie sobie poteksturować, zaraz sobie to poteksturujemy, jak będziemy rysowali tutaj zarys tego całego, ale na początku musimy to w ogóle zbudować. I teraz tak o, skoro tu mamy ten taki, no wiecie, z mchem, no to tu musimy zrobić na odwrót, nie? Czyli no mech musi być tutaj, no to tu dajemy sobie w takim razie ciach to, a tu jak mamy to, no to dajemy sobie zwykły ciach w taki sposób, nie? No jak tu mamy mech w taki sposób, no to ten klocek musi być po tej stronie, czyli tutaj dajemy mech, tutaj dajemy zwykły, tu dajemy 2 i tu dajemy mech. Coś takiego. Taką podwójną bramę, że tak powiem, sobie tutaj budujemy. No i z tej strony identycznie. Tu mamy mech, no to tutaj go nie możemy mieć. Tu robimy cegły, no to tu robimy cegły. Tu mamy zwykłą, no to musi być mech. Tu mamy mech, no to musi być zwykła. Tu mamy zwykły, no to musi być mech. A tu mamy mech, no to musi być zwykły. No i kurde, widzu, proste jak budować sepa, nie? I nasze wejście do świątyni mamy gotowe. I teraz tak o, jak wygląda zarys? Zarys wygląda tak, że robimy 2, tutaj raz, 2, 3, tu 2 i tu tak o, że łącznie mamy mieć 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to się zgadza. Czyli mamy 2, 3, 2, 2, 2. Z tej strony tak samo. Czyli robimy raz, 2, później raz, 2, 3, raz, 2, raz, 2, raz, 2. Z tej strony identycznie. 2, 3, 2, coś takiego i tutaj tak samo 2, 3, 2, mamy coś takiego i to wszystko podnosimy sobie na wysokość raz, 2, 3, 4. To będzie 5. Raz, 2, 3, 4, 5. To nam się wszystko zgadza. Możemy sobie to zabudować na początek, bo to będzie, to jest stosunkowo easy. Zaraz będziemy sobie to nie gradientowali, tylko teksturowali, jak pozostałe rzeczy. Oczywiście, bo to nie może być tak, że to zostanie niepoteksturowane. Możemy nawet tutaj spróbować zrobić coś takiego, żeby tu się zamykało. Możemy nawet tutaj dać schodek jakiś, żeby to nam się fajnie zakrywało, nie? Czyli na przykład możemy dać... Dlaczego nie? Słuchajcie. Tylko tu byśmy musieli wtedy pamiętać o tej zasadzie, że jeżeli jest zwykły, to jest mech, a jeżeli jest mech, to jest zwykły. Nie? Czyli tu możemy, dobra, dodać od razu. Zwykły. Chociaż tak naprawdę nie, ty, bo na 5. kratce będzie szło, tu będzie na 5. Szedł sufit. To nawet nie musimy tego robić. Tu będzie szedł sufit, drodzy widzowie, nie? To ewentualnie tutaj będziemy mogli dać, a tu zaraz dodamy. Dobra. Podnieśmy to na początku na wysokość 5. Wszystko, żeby nam się to zgadzało. Wyteksturujmy to sobie i zaczniemy się wtedy bawić w detale, dobra? Bo zanim to zamkniemy, to będziemy musieli tak sobie zrobić jeszcze gdzieś tam podłogę i tak dalej. Jeszcze ten mi się zrespił. Czy ty musisz zawsze się pojawiać, jak ja coś buduję? Musisz zawsze się pojawiać? Kutasonosy i mnie denerwować? Dobra. I teraz tak o. To sobie oczywiście to na ślepo, drogi widzu. Przecież ja nie mogę robić inaczej niż na ślepo wszystkiego w tej grze, żeby to... Jak to? Ja? Coś normalnie? Patryk coś wykalkulował? Dobry sobie, ty widzu. Tu pamiętajcie, że trzeba to poteksturować z zewnątrz, a nie z wewnątrz. Dobra, tu. Tu sobie to zamykam. Na 5. Okej, tu. Widzicie, ja sobie... O, widzicie? No on mi wszystko potwierdza. On wie, że jestem majster taki, że mucha nie siada. Mufa nie siada, widzu. Jak Patryk zrobi, to mufa nie siada, a wieśniak tylko stoi i potwierdza. Mchu żadnego tutaj, widzu, nie robimy. Żadnego mchu. Kumasz? Dobra, i tutaj w sumie tego nie teksturujemy, tylko sobie wycinamy to. Wróć, bo ja tu nie wyciąłem tego. Dobra, i z tej strony też wycinamy sobie tutaj. Pik. I tutaj też pik. Aha, no widzisz? Aha. I tu możemy dać nawet takie typowo zwykłe, niepoteksturowane, jeżeli byście chcieli. A jeżeli chcecie poteksturować, to możecie to poteksturować adekwatnie jak tutaj te filary. Ale ja to zostawię chyba takie zamszone. Niech to chyba takie pozostanie. Tak sobie myślę. I teraz widzu tak.
Dalej musimy to dokończyć teksturowaniem, bo tak się oderwałem od tego. Tu mamy to wyteksturowane, ale będę potrzebował materiałów. Ten materiał mam, ale bym potrzebował jeszcze Stone'a i Stonebricka. I tutaj też ponownie sobie gdzieś tam, wiecie, na ślepo trochę powstawiać, bo dlaczego by nie. To wiecie, to nie ma być dużo, to ma być subtelnie, więc to, czy wstawicie 1, czy 2, czy 0, to jakby zależy od was. To ma być taki, wiecie, taki ciupek, to ma być, to nie ma dominować, to ma być taki ciupek, który po prostu będzie dodatkowym takim plusikiem, że ej, tu też jest to zaopiekowane. To nie jest tak, że gościu sobie to olał, tylko rzeczywiście zrobił, nie? To nie, wiecie, ma być takie detal. To ma być detal, a nie danie główne, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Na pewno wiecie, wy jesteście nie pierwszy raz ze sobą budujemy i wiecie na pewno, o co mi lata. Dobra. I mamy to zrobione i teraz tu oczywiście musimy sobie zrobić cosik takiego, tutaj cosik takiego, tutaj cosik takiego i to też oczywiście sobie teksturujemy zaraz, nie? Cyk, mamy już z każdej, mamy. No i teraz możemy sobie to tam, wiecie, doteksturować tu jeden taki, no i stone'a mi zabrakło. Daj mi tego stone'a. Tutaj taki, no to tutaj możemy dać sobie stone'a i tutaj możemy dać sobie taki właśnie ten spleśniały, że tak powiem. W różnych miejscach sobie to dodawajcie, nie? Żeby to, wiecie, było tak właśnie urozmaicone. Git. Mamy to zrobione i teraz jeszcze musimy tutaj dodać takie ala zamkowy, coś takiego zamkowego bym powiedział. Jak macie na murach takie ząbki, nie? To tutaj robimy dokładnie takie same ząbki. Czyli ja na przykład zrobię sobie to w ten sposób tutaj, w ten sposób tutaj i teraz tak tu daję sobie 2, tu daję sobie 2, a tutaj ten trzeci robię w tą stronę. Widzicie, o co chodzi? Jeszcze raz. Z tej strony daję sobie 2, z tej strony sobie daję 2, tu daję sobie kolejne 2, jeden w ten sposób i tu kolejne 2 w tę stronę. No i jak to mam, no to mogę sobie znowu poteksturować, nie? Czyli tutaj sobie dam jeden taki, tutaj dam sobie jeden taki, z tej strony sobie przejdę, tu dam może na środku, a tutaj z kolei dam, nie wiem, tutaj, tu sobie zrobię ze Stone'a sobie dorzucę też na przykład tu i tu, tu z kolei zrobię sobie Stone'a, tutaj dorzucę sobie na przykład tu Stone'a i tutaj Stone'a, tak? Tam nie będzie się duplikowało? Nie, będzie się duplikowało, to nie może być tak samo. To nie może być tak samo, czyli dorzucę Stone'a, jak mamy tutaj jednego, tu mamy jednego. Dobra, to już mamy 2 Stone'y i w zasadzie mamy to zrobione. Mając to gotowe, możemy przejść do zrobienia schodów na górę. Schody na górę zrobiłem tak, że one startują w ogóle odtąd, czyli jeden przed tym, nie? No i tak naprawdę musimy sobie te schody już dociągnąć do samej góry. Czyli robimy sobie to w taki sposób, żeby nam to na 5 tutaj starczyło. Ok, i tutaj będziemy już mieli to, tak? Zgadza się? Zgadza się, super. No i to musimy zrobić dokładnie tak samo z każdej strony. I tutaj, szczerze, ja tych schodów nie teksturowałem. Zostawiłem je takie, jakie są. Nie przywiązywałem już do tego wagi, ale jeżeli chcecie to sobie poteksturować, to na pewno będzie to fajny efekt. Ale jeżeli tego nie poteksturujecie, to umówmy się, świat się nie zawali. Tak? Jakby spoko. Nie wszystko trzeba teksturować. No dobra, poteksturuję, już niech będzie. Na ślepo, niech. Ponownie, na ślepo, widzu. Jak chcesz, to teksturuj, jak nie chcesz, to nie teksturuj. Mnie to ni to ziębi, ni to parzy akurat w tym konkretnym wypadku, nie? Bo tutaj widzicie, schody są stosunkowo krótkie, więc tutaj ciężko też zrobić coś, żeby to wyglądało jakoś bardziej sensownie i fajnie. Więc jak sobie zrobi, to tak sobie będzie. Ja się na pewno nie mam zamiaru tutaj opierać, żeby to było poteksturowane i wam mówić, że ej, poteksturuj, bo to będzie źle wyglądać. Nie będzie źle wyglądać. Jak zrobicie, tak będzie. I tu możemy sobie już tak naprawdę całość zamknąć w ten sposób. Dobra, tylko tutaj oczywiście będziemy mieli jeszcze coś. O, tutaj mi się coś, kurde, zepsuło. Tu mi się coś zepsuło. Tutaj na razie zamknijmy w ten sposób, bo wiem, że tutaj będziemy robili jeszcze taki łuk podobny do tego wejściowego może trochę. Tak mi się wydaje, że tak to mniej więcej wygląda. Tu oczywiście musimy pamiętać o tym, że mamy te schody i tutaj będziemy walili łbem. Ok, czyli tutaj będziemy walili łbem i tu resztę możemy sobie zabudować. Dobra.
Superancko. Mamy już to zamknięte, ładnie, pięknie, widzicie, o. Elegancko. Tu oczywiście będziemy musieli tą podłogę też poteksturować troszkę, a jeszcze musimy tutaj przy wejściu zrobić, bo jest taki myk, że tu mamy to wejście. No i ja tutaj sobie zrobiłem tak, że żeby dla niepoznaki zrobiłem sobie po prostu w ten sposób, nie? Coś takiego. Tam możecie sobie jakiś diamencik wrzucić, czy coś na przykład, nie? Wiecie, w ramce tutaj gdzieś ułożyć, czy coś. To już jak uważacie. Tu oczywiście też trzeba by zrobić ze schodów, żeby to jakoś sensownie wyglądało. I możemy przejść do zrobienia tutaj tego łuku, który będzie tu widoczny. Jeżeli chodzi o ten łuk. Drogi widzu, to usuwamy. Tu robimy jeden tak, drugi tak, czyli standardowo. Tu dajemy jeden tak, tu dajemy jeden tak. Super. Tu dajemy w ten sposób, w ten sposób. Tu dajemy z kolei w ten sposób na 2 i tu dajemy w ten sposób na 2, a tu robimy po prostu jeden do góry, czyli taki trochę dłuższy łuk nam wyjdzie, nie? Taki trochę rozciągnięty, ale to jest nic. I teraz, tylko kurde, się zastanawiam, jak wam to dobrze wytłumaczyć. Dobra, przejdźmy do tego, że na początku tutaj sobie zrobimy coś takiego. Nie, znaczy tu możecie, wiadomo, zakręcić sobie tak, żeby to lepiej wyglądało, ale zróbcie to w ten sposób, po prostu tak na sztywno takie połączenie, dobra? Czyli tu mamy raz, dwa, tu mamy raz, dwa, trzy, czyli mamy 3, 3 i tutaj też będziemy mieli raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Dobra. To oczywiście możemy i bym proponował, żebyście sobie lekko doteksturowali. Oczywiście podobnie jak dół, czyli jak gdzieś macie mech, no to gdzieś tam dodajecie sobie w innym miejscu coś. Tutaj widzicie, mamy to, no to mogę sobie dać tak i tutaj z kolei, gdzie mam mech, to mogę sobie dać to. Patrzę oczywiście tutaj na dół, nie? Tutaj mogę sobie dać to, a skoro tu mam to, to mogę dać sobie mech w tym miejscu. Dobra. I teraz, drodzy widzowie, tutaj robimy sobie tak, że po prostu robimy sobie raz i dwa. Tutaj robimy ciach, ciach, raz i dwa. O, w ten sposób. Tutaj... Czemu ja to tak szeroko tu zrobiłem? A, bo to będzie do rozwalenia. No tak. W ten sposób. Już miałem takie, kurde Patryk, coś się tu nie spięło, mordo, nie? Ale dobra, bo zapomniałem, że tutaj nie zrobiłem po prostu tego łuku. Dobrze. I teraz tak naprawdę to możemy sobie rozwalić. Tak? I tak o, skoro tu mamy zwykły schodek, no to tu możemy dać ten mchowy. I tutaj też możemy dać ten mchowy lub możemy dać na przykład stone'owy. Bo dlaczego by nie? No i zasada ta sama. Skoro tu to, to tu to. Skoro tu to, no to to. I teraz tu to. Tutaj tu to. I tutaj tu to. Coś takiego, nie? Tutaj od wewnątrz widzicie, będzie to wyglądało w taki sposób. Oczywiście również możecie sobie tutaj przeciągnąć schodki. Te zwykłe. Zwykłe schodki również możecie sobie tu z tej strony przeciągnąć, żeby to wyglądało. Jeżeli nie, to jeżeli nie chcecie, to nie przeciągajcie po prostu, nie? Ale ja bym rekomendował, żeby to jednak było spójne. I tutaj oczywiście budowę tego zaczynamy od czwartej kratki, czyli mamy 3 i na czwartej. I z tej strony tak samo. Mamy 3 i tu na czwartej zaczynamy robić ten nasz skos. I tutaj ja sobie od razu to zaczynam robić w taki sam sposób, czyli tutaj mamy mech, mech. Tutaj mamy zdrowe i stone. Tutaj mamy w takim razie cobble, tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to i mamy to. Super. I tutaj tak samo, to sobie rozwalam, to sobie rozwalam. I w sumie to możecie nawet zostawić, nawet nie musicie, rzeczywiście Patryk, ty, w sumie tych schodów nawet tutaj nie musicie robić, jeżeli zrobicie tak, że zamkniecie sobie w ten sposób i tutaj walniecie sobie tak. I nawet bez tego. Wtedy, nie? Coś takiego. Tylko tu muszę sobie dodać to. Teraz w ciągu dnia będzie lepiej to widać. No. Także to jeżeli chcecie, to możecie. Jeżeli nie, to zostawcie po prostu to i też będzie git. Tylko wtedy byście musieli zrobić tak, że ten mech by musiał być też tutaj. Tak mi się zdaje. Żeby to było spójne. No i tu wtedy 1. Tu 1, no i tu 2, nie? Widzicie, żeby to tak się przeplatało. I z tej strony wtedy to samo. Jak tu macie mech, no to musi być zwykły,
A tu nawet to się zrobiło dobrze. No dobra. Okej. No, to widzicie, o co mi chodzi, nie? Coś mi się tutaj nie spina wielkościowo. No nie spina mi się, bo to za nisko zrobiłem. To musi być tak. Tu musi być tak. Tu musi być tak. Tu musi być tak i to musi być tak. I teraz mi się wszystko spina. Elegancko. Bardzo ładnie widzę. Ty to umiesz budować. Normalnie. Okej, no i możemy przejść do naszego pierwszego piętra, skoro już to mamy zrobione. Pierwsze piętro. Widzu. Będziemy potrzebowali znowu naszych schodków. Teraz tak. Tu robimy jeden odstępu i tu na środku robimy 2. Coś takiego. Taką bramkę. Tu robimy jeden odstępu i na środku robimy 2. Taką bramkę. Nawet może 2 odstępu zrobić. No, 2 odstępu zróbmy. Bo tu będą szły schodki. Chociaż nie, schodki będą tutaj szły, dobra. To robimy jeden odstępu i 2. Tutaj jeden odstępu i tutaj 2 między tymi. I teraz tu robimy 1, 1, no i tu już lecimy. Naprawdę bym powiedział, że co drugi. Nie, tu jest na 2. Coś takiego. To mi się zgadza. Z tej strony oczywiście robimy tak samo. Ok. I zasada taka sama jak poprzednio. Czyli tu mamy 1, tu mamy 2. Tu mamy 1, tu mamy 2. Tu mamy 1, 1, 1. Tutaj mamy 2, tu mamy 1, 1, 1 i się wszystko zgadza, a tu mamy 2, 2, 2, 2, 2. Ty nadzorca budowlany się znalazł, siedzi. Aha, aha, aha. Co za koleś, kurde, ty kierownik budowy normalnie. I tutaj dostawiamy wszędzie to samo. W taki sposobik. W taki sposób pan. Bardzo ładnie. Ok. Pyk, pyk. I teraz tu dostawiamy sobie bym powiedział, że coś takiego. Będzie tak, bo tu będzie okno, tu będzie wyjście, tu będzie wyjście. Czyż wiecie co? Zróbmy tak, żeby to było gorzej. Zróbmy gorzej, że tu będzie wyjście. O, w taki sposób to zróbmy. Ciach, 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 tu wyjście, tu ciach, tu ciach. Ja wiem, że to wyjście nie ma sensu. Ale chcę, żeby już to było tak, jak w oryginalnym projekcie to robiłem. Dobra. Mamy coś takiego. Tu dajemy sobie okno, okno. I możemy sobie to znowu troszeczkę doteksturować, jeżeli mamy taką potrzebę. Jeżeli nie, to oczywiście nie zmuszam, ale ja to sobie zrobię, bo lubię, jak to wygląda troszeczkę ładniej. Super. I tu nawet bym powiedział, że więcej nie trzeba. Więcej nie trzeba. Tylko teraz. Tylko teraz tutaj musimy dodać schodki. I te schodki dodajemy sobie oczywiście w taki sam sposób. Czyli dostawiamy je tak, tak, tak. Tutaj dostawiamy je tak, tak, tak. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Widzicie, tutaj od wejścia, żeby był po prostu TT, nie? Takie dzyndzle 2. No i dobra, i tu oczywiście dostawiamy sobie jeszcze tak, że robimy sobie tutaj jakąś tam lekką teksturkę. Bym powiedział. I tutaj damy mushrooma. Znaczy tego zarośniętego. No i jest w miarę ok, po 3 różne mamy na każdym wariancie. O, tu jeszcze nie mamy, dobrze. Dobra. I to mamy zrobione. Możemy przejść do budowy wejścia na górę, na nasze ostatnie pięterko. Dobra, i teraz tak, tutaj budujemy wejście na samą górę, już na nasze ostatnie piętro, które będziemy realizowali. Ok. I tu już będziemy robili podłogę, czyli tutaj możemy dać ostatni i tu robimy już podłogę. Podłogę, drodzy widzowie, robimy tak, że tutaj tak naprawdę robimy sobie dookoła coś takiego. Elegancko. Kurde, wiecie co? Jak tak patrzę, to chyba lepiej by było, jakby tu było to okno, co?
Nie? No, zdecydowanie, 100 razy lepiej. To sobie przesunę tylko do góry. Ciach. Ciach, ciach. No, zdecydowanie lepiej. Sorry, ale tak jakoś tak kantem oka spojrzałem i mówię, no coś mi się nie zgadza. W sensie, nie tyle się nie zgadza, co mi nie pasuje tak wizualnie. Dobra, i tu sobie to zabudowujemy. Oczywiście. W taki sposób, no i tu wiadomo, trzeba by jeszcze dodać sobie ciach, super, jeżeli chcemy sobie to teksturować, to jak najbardziej. Służę pomocą, jeżeli byście nie mieli pomysłu, ja to zrobiłem sobie w taki sposób i tutaj jeszcze dostawię sobie, o, takiego dzyndzla, proszę bardzo. I jest ładnie, pięknie zrobione wyjście na górę. Ok, tu oczywiście lecimy sobie dookoła w taki sposób, żeby zrobić sobie zadaszenie nad naszą świątynią. Ok, no i to oczywiście musimy sobie również lekko poteksturować, czyli wiadomo, gdzieś tutaj jakiegoś takiego mchowe jakieś takie, wiecie o co kaman, sobie dostawić, żeby to jakoś tam troszeczkę lepiej wyglądało. Ok, a z tej strony jeszcze, sorry. Z tej strony dostawię sobie Z2, tu jakiś stołnik, bo dlaczego nie? Tu dam sobie coś takiego, też stołnik, tutaj też stołnik, stony również tutaj i tu też sobie dostawię ze 2 stony i mam to ładnie, pięknie wyteksturowane, prawdaż? I jak to będziemy teraz szli? Bo tu na pewno będą te schodki, tylko teraz się zastanawiam, wiecie co? Jak ja to tutaj sobie zrobiłem? Czy to zrobiłem tak? Dokładnie w ten sposób. No i tak samo tutaj. Raz, dwa. Tu na środku cyk i raz, dwa. No i teraz tutaj będziemy mieli pewnie podobną zagwozdkę. O, w ten sposób. Czyli znowu 2 w tą, 2 w tą i 1 w tą. No i pamiętajcie tylko, że jak robicie tak, to żeby przy teksturowaniu nie było sytuacji, w której tu by był ten sam klocek co tutaj, nie? Bo to by wyglądało troszeczkę brzydko i niefajnie, więc zwróćcie na to uwagę przy teksturowaniu, dobra? Jak dodajcie sobie tą teksturkę, żeby była na przykład tu, żeby tu nie było czegoś takiego, że będzie o w ten sposób, nie? Bo to moim zdaniem wygląda troszeczkę brzydko, ale już tutaj zostawić sobie tak, że to po skosie przeszło, no to już ma to dla mnie jakieś tam ręce i nogi. Może nawet tutaj bym to dodał, a tutaj bym dał sobie, no nie, tutaj znowu jest stone, to trzeba też inaczej zrobić. Tu dam sobie stone'owe. O, elegancko. I o to właśnie chodzi, widzę w tym wszystkim, żeby to zrobić ze smakiem, a nie na krzywy ryj. Nie? Dobra, tu mogę sobie dać to i tutaj jeszcze bym sobie gdzieś dodał. No, tu możemy sobie dodać. Ok. I możemy przejść do Grande Finale. Grande Finale wygląda tak, że tu robimy jeden odstępu i robimy znowu raz, dwa. Super. Tu robimy jeden odstępu, robimy raz, dwa, trzy. Trzy, jeden odstępu. Tak, w ten sposób. Sorry. Czyli robimy jeden odstępu, pyk. Tu robimy 2 odstępu, pyk. I tutaj też robimy 2 odstępu, raz, dwa, 3. I to się chyba zgadza. Jak na moje oko jest git. Dobra, i ponownie. Znamy już metodę, jaką się posługujemy, więc tutaj nie będę przedłużał, czy udawał, że jest inaczej, tylko lecimy sobie po prostu ładnie, pięknie z temacikiem, w dokładnie taki sam sposób jak zawsze, czyli naprzemiennie. Pyk, 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 2, 1, 2. Schemat znany i lubiany. Całkiem spoko to wygląda, muszę przyznać, i tego będę się trzymał. Tu natomiast zrobiłem sobie netherrack z tej strony również. To wszystko zawoskowanymi klapami, które wyglądają w taki sposób. To nasze ostatnie piętro. Tu będzie taki ten, powiedzmy, święty ogień ich, który sobie gdzieś tam rozpalają w tej świątyni, bo dlaczego by nie? Dobra, to możemy sobie podjarać już, żeby się ładnie, pięknie paliło i teraz musimy przejść do daszku. Żeby przejść do daszku, no to oczywiście bierzemy nasze wszystkie schodki, które są nam potrzebne i teraz sprawa jest banalnie prosta, widzów. Robimy sobie po prostu cosik takiego. Ok, tutaj pyk, 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 pyk,
cyk, myk, fuch, bajerka, w taki sposób, elegancko. W sumie nie wiem, dlaczego nie postawiłem cobblestone'a, którego i tak zaraz postawię, bo będzie mi się przyda. Sorry, tutaj będzie ty chodź tutaj i ty chodź tutaj i ty chodź tutaj. Super. Mamy cosik takiego. I teraz, tu możemy wstawić sobie kobla, żeby sobie ułatwić budowę. Tu dostawiamy oczywiście zwyczajne półpłytki z kobla, a tu wstawiamy już typowo kobla. Nie? No i to wiadomo, musimy jeszcze sobie poteksturować. Czyli ja sobie wstawię tutaj pyk to, tutaj bym wstawił może to, tylko tak, żeby się połączyło fajnie, tutaj wstawię sobie to i pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na to, czy nie ma tutaj na przykład właśnie, w tym miejscu nie możecie wstawić mossy stone'a, nie? Znaczy tych schodków z mchem, omszowych. Cały czas mi się to zamszowe ciśnie na usta, ale kurczę, to nie jest to słowo, którego bym potrzebował w tym momencie. Dobra. I mamy tutaj tak naprawdę to gotowe. Jeszcze oczywiście tutaj ten daszek. Ten daszek, no to też możemy sobie zrobić w ten sposób. Tutaj już mamy to mamy. Tu możemy sobie nawet 2 wstawić. No i tu też możemy sobie 1 wstawić. I teraz, widzu, jak już mamy to wszystko zrobione, właśnie jak tam ten ciul powiedział, no to możemy przejść do zmian w podłodze. Widzicie, tutaj mamy, to nam się zgadza. Ok, tu mamy podłogę wewnątrz. I skoro mamy podłogę wewnątrz, słuchajcie, to jak macie podłogę wewnątrz, to ja bym się jednak trzymał tego, żeby dodawać właśnie ten mossy cobblestone, że faktycznie to tutaj, wiecie, ten mech tutaj się rozwija z uwagi na to, że jest pod dachem i tak dalej. To jest taka moja durna logika, którą sobie dorobiłem w trakcie tego projektu. Więc jeżeli nie chcecie tego robić, to nie róbcie, ale ja sobie to dodaję, bo mi się to wydaje wtedy takie bardziej, wiecie, gdzieś tam spójne czy coś. Nie wiem, coś takiego mi się urodziło w wełbie i sobie stwierdziłem, że ej, w sumie to brzmi całkiem spoko, więc dlaczego by tak tego nie podać? I tak to właśnie podaję. I całą naszą świątynię, drodzy widzowie, od początku do końca macie w pełni zrobioną. Ostatnim elementem jest oświetlenie i to oświetlenie, to drodzy widzowie, po prostu coś takiego tutaj wszędzie powstawiał, żeby było i tutaj wyżej też w zasadzie w tych miejscach tutaj bym powstawiał pyk, pyk, pyk. Na górze nie trzeba, bo jest ogień. I całą naszą tą mamy skończoną. Jedynie co, to możecie jeszcze tutaj sobie zrobić tak, że sobie oświetlicie gdzieś tutaj, a tam już bym tego nie oświetlał. I całą naszą świątynię łącznie z pułapkami macie w pełni gotową. Jak widzicie, widzowie, przy zachodzie słońca ta świątynia wygląda jeszcze lepiej. Tam wiośniak: o, co? Problemy ktoś ma? No i dobrze, kończy się, panie nadzorca budowlany. Kończy się twoje jestestwo tutaj. Ale dobra, drodzy widzowie, jeżeli doceniacie moją pracę, lata przerażony. Jeżeli doceniacie moją pracę i chcecie więcej takich pomysłów, więcej takich projektów, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, co powinienem zrobić następne. Podbijcie ten film, bo was to nic nie kosztuje, mam wrażenie, a mi to naprawdę pomaga, patrząc na zasięgi. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kiedy? Nie wiem. Z mojej strony to wszystko. Kłaniam się nisko. Dzięki za każdą formę wsparcia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema na Rapelsia. Cześć!